Opaskę będę robiła z mojej ukochanej, absolutnie ulubionej włóczki, Merino Wólki od firmy Yarn Art. Będę wykorzystywała kolor 282, czyli właśnie taki szary melanż. Tutaj jest 25% wełny merino i 75% dodatku akrylu, ale jest to naprawdę bardzo ciepła, bardzo miękka i bardzo przyjazna i do szydełkowania, i do noszenia włóczka, ponieważ włóczki, które zawierają akryl, no nie każdy to lubi. Niektóre rzeczywiście czuć tę sztuczność, a tutaj zupełnie tego nie ma. Ja ją wykorzystywałam już w zeszłym roku na różne robótki i jestem bardzo, bardzo zadowolona. To jest włóczka idealna na kocyki, na czapki, opaski, kominy, na rękawiczki i tak dalej. W 100 gramach mamy 100 metrów i będą nam potrzebne 2 motki na tę czapkę, którą mam Wam dzisiaj do pokazania. Szydełkujemy szydełkiem w rozmiarze 6 mm. Ja mam zwykłe szydełko plastikowe i będziemy szydełkować dzisiaj moim ulubionym wzorem z minionego sezonu wiosenno-letniego, czyli ściegiem jodełkowym. Ściegiem jodełkowym zrobiłam z Wami już kilka torebek. Chciałabym Wam teraz pokazać, w jaki sposób ścieg jodełkowy szydełkujemy na płasko. Jeżeli ktoś z Was chciałby się pokusić o to, żeby ściegiem jodełkowym zrobić sobie na przykład dywanik albo kocyk, to też na podstawie tego dzisiejszego tutorialu spokojnie sobie poradzi, a my zrobimy prostokąt, z którego później zszyjemy piękną czapkę, więc będzie to czapka wykonana ściegiem jodełkowym. Myślę, że każdy, kto jeszcze latem, wiosną obawiał się tego ściegu, dzisiaj się przekona, że naprawdę to nie jest takie trudne. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania 25 oczek łańcuszka. Ja sobie na początek 2 razy na palcu wskazującym zawijam włóczkę. Jedną nić przekładam nad drugą i jeszcze raz to samo. Jedną nić przekładam nad drugą i teraz mogę zaciągnąć ten początkowy supeł. Tego jeszcze nie liczę jako pierwsze oczko. Zaczynam od 25 oczek łańcuszka. Wykonuję te oczka dosyć luźno. Nie zaciągam zbyt mocno. Ścieg jodełkowy, być może już wiecie, kto jeszcze żadnej z torebek jodełką nie robił, to może się dopiero teraz o tym dowie. Wykonujemy w 2 turach. Wykonujemy najpierw jedną stronę jodełki, a później drugą stronę jodełki. Zawsze zaczynamy od tej strony łatwiejszej, druga strona będzie troszeczkę trudniejsza. Pierwsza strona jodełki to są właściwie zwykłe półsłupki. Wbijamy się teraz w drugie oczko, licząc od szydełka. Pętla na szydełku oczywiście nie jest liczona. Pierwsze oczko pomijamy, wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka i tutaj robimy zwykły półsłupek. Ścieg jodełkowy, ta prawa strona jodełki, to są prawie zwykłe półsłupki z tą różnicą, że zanim wbijemy się teraz w kolejne oczko i będziemy wykonywać drugi półsłupek, to najpierw wbijamy się pod lewą nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. W pierwszym oczku tego nie robimy, ponieważ nie mamy półsłupka zrobionego przed chwilą, więc na początek będzie to zwykły jeden półsłupek, a teraz już mamy półsłupek zrobiony chwilę wcześniej. Półsłupek składa się tutaj z tych 2 nóżek takich ułożonych w literkę V i wbijamy szydełko pod lewą nóżkę, zanim się wbijemy w kolejne oczko. Jak sobie zahaczymy nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą, to teraz wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy, 3 pętelki na szydełku mamy, pobieramy, przerabiamy przez 3. I w ten sposób przerabiamy cały rząd. Tutaj już mamy następną pętlę, którą musimy zahaczyć. To jest znowu lewa nóżka tego półsłupka zrobionego przed chwilą. Zahaczamy pętlę, wbijamy się w oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy, 3 pętle na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3 i znowu łapiemy nóżkę, wbijamy się, przerabiamy i znowu nóżka, oczko i półsłupek. To jest właśnie taki półsłupek, nazwijmy go półsłupkiem jodełkowym, to jest pierwsza strona. Przerabiamy w ten sposób półsłupki ze złapaniem nóżki półsłupka zrobionego przed chwilą do końca rzędu. Następnie wykonamy nawrót
i będziemy robić tę troszeczkę trudniejszą stronę, ale postaram się to tak Wam wszystko wytłumaczyć, żeby nie było żadnego kłopotu. Ważna rzecz jest też taka, żeby ściegu jodełkowego nie wykonywać zbyt ciasno. Ja dosyć mocno te pętle wyciągam do góry. Tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby te oczka były bardzo, bardzo ścisłe, dlatego też używamy dosyć grubego szydełka i pętle porządnie do góry, zobaczcie, wyciągamy. Przerabiamy do końca. Tutaj mamy ostatni supełek, można go sobie zaciągnąć troszeczkę mocniej, żeby się nie pomyliło, gdzie jest ostatnie oczko do przerobienia. I ostatnie oczko przerabiamy troszeczkę inaczej. Złapałam już nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Wbijam się w ostatnie oczko, pobieram włóczkę i robię takie jakby oczko ścisłe, czyli zamiast przerabiać półsłupek, przeciągam pod tym oczkiem i od razu pod tymi dwoma oczkami, które są na szydełku. Zrobię to jeszcze raz. Przedostatnie oczko przerabiamy normalnie, wbijamy się, pobieramy i przerabiamy. Łapiemy nóżkę i teraz ostatnie oczko. Wbijamy się, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod oczkiem i od razu pod dwiema pętelkami na szydełku. To jest ta różnica, którą zawsze będziemy robić na końcu rzędu, niezależnie od tego, czy robimy prawą czy lewą stronę jodełki. Ostatnie oczko przerabiamy takim jodełkowym, nazwijmy to oczkiem ścisłym. Oczko łańcuszka obracamy robótkę i przechodzimy teraz do tej minimalnie trudniejszej części. Bardzo ważne jest teraz ułożenie nici roboczej. Obróciłyśmy sobie robótkę i teraz najważniejsza rzecz. Być może już wiecie, jeżeli szydełkowałyście ściegiem jodełkowym, być może nie. Teraz będziemy się wbijać nie od tej właściwej strony, od której zazwyczaj się wbijamy, tworząc jakiekolwiek szydełkowe dzieła, tylko od drugiej strony. I ważne jest teraz ułożenie nici roboczej. Nie wbijamy się w oczko w ten sposób, że nić jest za szydełkiem, tylko zawsze na początek szydełko musi być za nicią. Więc układamy sznurek tak, żeby był z przodu przed szydełkiem. I teraz zrobiłyśmy to oczko łańcuszka na obrót, więc to oczko oczywiście pomijamy. Przechodzimy do następnego oczka. Pilnujemy, żeby szydełko było za nicią roboczą i od spodu wbijamy się pod oczko. Dodatkowo, żeby wzór był jeszcze ładniejszy, do szydełka dokładamy, poza tym, że wbiłyśmy się pod oczko, pod te dwie nitki, to dokładamy również pętlę, która jest tutaj z tyłu. Zobaczcie, zawsze za oczkami jest taka poprzeczna pętla i tą pętlę również dokładamy do szydełka. Więc teraz wbiłyśmy się pod oczko, pod pętlę, sznurek był z odpowiedniej strony i teraz nawijamy sobie od lewej do prawej. Można to zrobić szydełkiem, a można lewą ręką po prostu zawinąć. Od lewej do prawej owijamy szydełko włóczką i przeciągamy. Złapałam, zobaczcie, łapię haczykiem sobie tą włóczkę, przeciągam pod spodem. I mam teraz dwie pętle na szydełku. Pobieram, już teraz normalnie, zobaczcie, sznurek wychodzi z przodu, normalnie od tej strony. Pobieram włóczkę, przeciągam przez te dwa oczka. Tak będziemy wykonywać pierwszy półsłupek, taki powiedzmy jodełkowy, tej drugiej strony jodełki, każdego okrążenia. A teraz, żeby sobie jeszcze troszeczkę utrudnić zadanie, powracamy do tego, co Wam mówiłam na samym początku, czyli ścieg jodełkowy polega głównie na tym, że musimy najpierw szydełkiem zahaczyć nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą. Tutaj znowu miałyśmy sytuację taką, że zrobiłyśmy pierwszy półsłupek bez zahaczania żadnej nóżki, bo żadnej nóżki tutaj wcześniej nie było. Teraz już mamy pierwszy przerobiony półsłupek i tutaj jest
ta nić, którą musimy zahaczyć szydełkiem, zanim wbijemy się w kolejne oczko. Odwrócimy sobie i zobaczcie, to też wygląda tutaj jak taka literka V i zahaczamy tą długą tutaj nitkę, która tutaj jest. Zahaczamy ją szydełkiem w ten sposób i znowu pilnujemy, żeby szydełko było za nicią roboczą, a nie od tej strony. W ten sposób. Zahaczamy nóżkę i przechodzimy do kolejnego oczka. I znowu wbijamy się nie tylko pod oczko, ale również pod tą pętlę, która jest troszeczkę niżej. Szydełko wbite. I teraz albo łapiemy szydełkiem, albo owijamy, na to samo wychodzi, sznurkiem od lewej do prawej. I teraz haczykiem szydełka wyciągam na drugą stronę tą pętlę i teraz mam 3 pętle na szydełku. Jest to logiczne, ponieważ złapałyśmy tą nóżkę tego półsłupka zrobionego przed chwilą, więc zawsze pierwsze oczko, pierwszy półsłupek, tutaj ten jodełkowy, tej strony jodełki, będzie po wyciągnięciu nitki na drugą stronę miał 2 pętle na szydełku, a od każdej następnej łapiemy nóżkę z tyłu, łapiemy nić z tyłu i po przeciągnięciu zawsze będą 3 pętle na szydełku. Pobieramy, znowu zobaczcie, od tej strony klasycznie pobieramy, przeciągamy przez 3. I znowu pętla, ta długa, tutaj z tyłu, do zahaczenia, zanim wbijemy się w kolejne oczko. Wbijamy się w kolejne oczko oraz pętlę, która jest pod oczkiem, owijamy, przeciągamy na drugą stronę. Raz, 2, 3. Pobieramy, przerabiamy. I w ten sposób tworzymy kolejne oczka tej naszej jodełki, kolejne elementy ściegu. I również zwracam uwagę na to, żeby po przerobieniu, tutaj wyciągnięciu tej pętelki, rzeczywiście wyciągamy ją porządnie do góry. Wtedy wzór będzie się dużo ładniej układał. Łapiemy nóżkę, wbijamy się w oczko, pobieramy, przeciągamy, pobieramy, przerabiamy 3 pętelki. Uwierzcie mi, że ścieg jodełkowy wykonany na włóczce jest gdzieś 10 razy łatwiejszy niż wykonywany na sznurku. Sznurek dużo trudniej się przerabia, jest dużo taki twardszy i te oczka, szczególnie robione właśnie tej strony jodełki, którą prezentuję Wam teraz, jest naprawdę dużo trudniej zrobić, więc jeżeli komuś gdzieś tam latem przy próbach wykonania torebki ściegiem jodełkowym nie szło za bardzo, to ja naprawdę polecam wziąć sobie włóczkę i poćwiczyć na włóczce. Wtedy na pewno ten ścieg jodełkowy nie będzie miał przed Wami już żadnych tajemnic. Podążam do końca tego rzędu. Każde kolejne oczko, jak już opanujecie ten ścieg, będzie dla Was dużo łatwiejsze i będzie się na pewno dużo szybciej robiło. Robimy do końca rzędu i pokażę Wam, co robimy na końcu. Na końcu bardzo dokładnie się skupiamy, żeby nie przegapić ostatniego oczka do przerobienia. Zobaczcie, teraz wbijam się, łapię nóżkę, wbijam się w przedostatnie oczko i to przedostatnie oczko również tutaj ma tą poprzeczną pętelkę. Nawijam, przeciągam. Jeszcze raz. Nawijam, przeciągam, mam 3 pętle na szydełku, pobieram i przerabiam. A teraz wbijamy się pod oczko
i wbijamy się pod nóżkę i wbijamy się pod ostatnie oczko, które już nie ma tej pętli poprzecznej. Ale no myślę, że to widać, jak sobie rozciągniecie. Tutaj się nikt nie pomyli, że tutaj nic jeszcze już nie jest do przerobienia, no bo to jest zdecydowanie tutaj jeszcze bardzo wystający element. W związku z tym to nie zapominamy o tym ostatnim oczku, to również jest oczko do przerobienia. Zahaczona nóżka, wbijamy się pod oczko, owijamy, przeciągamy pod spodem. Tutaj również mamy 3 pętelki na szydełku i robimy w tym ostatnim oczku to, co Wam mówiłam przy tej prawej, tej łatwiejszej stronie jodełki. Nie robimy tutaj tego klasycznego półsłupka, czyli nie pobieramy włóczki, nie przerabiamy, tylko po przeciągnięciu tej pętelki, tą pętlę przeciągamy od razu pod tymi 2 niciami na szydełku. Następnie oczko łańcuszka i możemy robótkę obrócić. To, co zrobiłyśmy do tej pory, tą prawą, lewą stronę, będziemy robić tak długo, jaki długi ten prostokąt na czapkę potrzebujemy mieć. Obracamy robótkę, pokazuję jeszcze raz prawą stronę. Nie mamy półsłupka zrobionego przed chwilą, w związku z tym wbijamy się pod oczko bezpośrednio, bez pobrania nóżki. I tutaj również powraca ta zasada, że poza tym, że wbijamy szydełko pod całe oczko, wbijamy je również pod pętelki z tyłu, ponieważ te pętelki teraz już się też pojawiły i tak będziemy robić do końca robótki. Zawsze przy wbijaniu się w oczko, czy z prawej, czy z lewej strony, pobieramy również pętlę, która jest z tyłu. Pobieram włóczkę, robię pierwszy półsłupek na początek tego rzędu, następne półsłupki, tak jak do tej pory, czyli łapię nóżkę półsłupka zrobionego przed chwilą, wbijam się w kolejne oczko i również pod pętlę, która jest z tyłu i przerabiam tutaj zwykłe półsłupki ze złapaniem właśnie tej nóżki półsłupka poprzedniego. Wyciągamy ładnie do góry, nie robimy zbyt ciasno, nie na tym nam zależy, tylko na tym, żeby jak najpiękniej nasz ściek się układał. Ta strona, jak widzicie, rzeczywiście jest łatwiejsza. Zatem szybciusieńko do końca tego rzędu. Przy końcu rzędu pamiętamy, żeby się na sekundę zatrzymać. I zobaczcie, zasada jest ta sama jak przed chwilą. Tutaj mamy przedostatnie oczko, złapałam nóżkę, wbijam się pod to oczko i pod pętlę, która jest z tyłu. I już tutaj zwracam Waszą uwagę, że za chwilę będzie oczko, pod którym już tej pętli nie ma. Zatem przedostatni. Zahaczamy nóżkę, wbijamy się pod oczko i pod pętlę, która jest z tyłu, przerabiamy tak jak do tej pory. Następnie mamy ostatnie oczko, czyli też zahaczamy nóżkę, wbijamy szydełko pod to ostatnie oczko, które żadnej pętli z tyłu nie ma, więc wbijamy się klasycznie pod oczko. To jest ostatnie oczko do przerobienia i pamiętamy, że każdy rząd kończymy takim jodełkowym oczkiem ścisłym, czyli tylko pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym oczkiem i pod pętelkami na szydełku. Na zakończenie zawsze jedno oczko łańcuszka. I zobaczcie, dzięki temu ten brzeg jest równiusieńki, idealny, tak samo z tej strony. Oczko łańcuszka zrobione, obracamy i wracamy na tą troszeczkę trudniejszą stronę. Zatem pamiętamy, szydełko za nicią roboczą, wbijamy się pod pierwsze oczko, to jest oczko łańcuszka, którego oczywiście nie przerabiamy, to jest tylko wykonane oczko łańcuszka na obrót. Wbijamy się pod pierwsze oczko i od razu pod pętlę, która jest z tyłu. Nawijamy nitkę na szydełko, przeciągamy pod spodem i mamy 2 pętelki na szydełku, ponieważ nie złapałyśmy nóżki, no bo nie było żadnej nóżki do złapania. Pobieramy, przerabiamy.
pierwszy półsłupek zrobiony. Teraz już łapiemy nić z tyłu, zahaczamy ją, wbijamy się od zewnętrznej strony pod kolejne oczko i pod pętelkę, owijamy, przeciągamy, tym razem już mamy 3 pętle na szydełku, pobieramy, przeciągamy i znowu łapiemy nić, przeciągamy ją na drugą stronę i w ten sposób, tak jak pokazywałam poprzednio, przerabiamy cały rząd. Zbliżam się do końca tego rzędu. Jeszcze raz przypominam, żeby każdemu się utrwaliło, że przedostatnie oczko przerabiamy klasycznie, natomiast ostatnie oczko, to w którym już nie ma pętli takiej poprzecznej, przerabiamy oczkiem ścisłym. Zahaczyłam nóżkę, wbijam się w oczko, jest tutaj jeszcze pętla poprzeczna i już widać, że to jest przedostatnie oczko. Następne oczko jest tutaj, jest ostatnie, tu żadnej pętelki pod spodem nie ma. Przerabiamy przedostatnie normalnie, zahaczamy nóżkę, wbijamy się pod ostatnie oczko, owijamy i tą włóczkę, którą owinęłyśmy, przeciągamy od razu przez wszystko, co na szydełku. Na koniec oczko łańcuszka. Jesteśmy na prawej stronie. Jeszcze raz przypominam, wbijam się od razu w pierwsze oczko. Już pod pierwszym oczkiem mam znowu pętelkę z tyłu. Robię klasyczny półsłupek, łapię nóżkę, kolejne półsłupki już ze złapaniem nóżki. Teraz już ostatni raz pokażę jedną i drugą stronę, żeby się wszystkim utrwaliło, a dalej już każdy będzie szydełkował sam. Jestem przy końcu. Teraz mam przedostatnie i ostatnie oczko do przerobienia. Łapię nóżkę, wbijam się w przedostatnie oczko. Jest tutaj też pętla z tyłu, przerabiam klasycznie. Łapię nóżkę, wbijam się pod ostatnie oczko. Żadnej pętli już z tyłu nie ma. Łapię nitkę, przeciągam pod oczkiem i od razu pod pętlami na szydełku. Oczko łańcuszka obracamy robótkę. I zaczynamy od pierwszego oczka, szydełko za nicią roboczą, wbijamy się w pierwsze oczko pod 3 nitki, przerabiamy, na razie mamy 2 pętle na szydełku, następnie już łapiemy nóżkę półsłupka przed chwilą, przerabiamy do końca, pamiętamy, żeby ostatnie oczko to było takie właśnie jodełkowe oczko ścisłe i w ten sposób, kochani, robimy prostokąt o wymiarach mniej więcej takich, jakie Wam podam za chwilę, kiedy ten prostokąt swój skończę, wymierzę go dokładnie, jak będzie ok. Tak jak wspomniałam, to jest długość naszej czapki, więc dopasowujemy to do siebie. Jeżeli chcemy luźniejszą, jeżeli chcemy czapkę, która by nam się wywijała na przykład troszeczkę, no to tę długość musimy dopasować. Natomiast tutaj robimy tyle rzędów, żeby ten prostokąt, jak owiniemy naszą głowę, żeby swobodnie przylegał do naszej głowy, ponieważ to nie jest bardzo rozciągliwy ściek.
ale też nie robimy zbyt luźnej tej czapki, ponieważ wszelkie włóczki, które mają domieszkę wełny, mają tendencję do tego, żeby w trakcie noszenia się rozciągnąć, więc lepiej sobie zrobić troszeczkę cieśniejszą na początek. Zresztą za chwilę pokażę Wam dokładnie, jakiej wielkości prostokąt ja zrobię. Mój prostokąt jest już gotowy, w zupełności taka wielkość mi wystarczy i teraz sobie tutaj zmierzymy 24 cm długości, tej wysokości czapki, natomiast po minimalnym takim naciągnięciu ja mam tutaj 52 cm w obwodzie. Zabieramy się za zszywanie, założę z powrotem szydełko, na koniec wykonam jedno oczko łańcuszka i teraz dosyć tutaj ładny kawałek dalej obcinam włóczkę dopiero, żeby zostawić sobie na zszycie. Wyglądało od tutaj tej strony prawej. Natomiast zanim obrócę jeszcze tą moją czapkę, to muszę zszyć górę. I robię to w ten sposób, że tą samą włóczką, właściwie to nawet mogę rozpocząć tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ta końcówka, dzięki czemu również tutaj tą mogę przywiązać jedną do drugiej. I nie trzeba będzie tej końcówki, którą teraz mam, wyrabiać. Tutaj to będzie miejsce, w którym będzie przyszyty pompon, więc tym, że tutaj już macie supełek, nic się nie ma co przejmować. I teraz wbijam się pod kolejne oczka, tak, żeby na koniec móc te nitki porządnie zaciągnąć. I nie wbijam się, jak widzicie, ja tutaj nie wbijam się, jakoś nie pilnuję specjalnie, żeby pod każde oczko, tylko pod co jakiś tam kawałek, bo chodzi o to, żeby później tą włóczką ściągnąć razem górną część tej czapki, żeby nam się to wszystko ładnie tutaj związało, ściągnęło u góry. Czapkę już ściągnęłam, został jeszcze otwór na środku i teraz ja sobie przeszywam, żeby tam nic nie zawiewało. Przeszywam jeszcze kilka razy w ten sposób, żeby zamknąć tą górę. Cały czas jesteśmy na lewej stronie czapki, więc możemy sobie tutaj pozwolić na takie manewry, bo za chwilę wszystko przewiniemy na właściwą stronę. Oczywiście, jeżeli chciałybyście zrobić sobie tą czapkę bez pompona, no to tutaj się trzeba zdecydowanie bardziej postarać, żeby jak najestetyczniej to wszystko wykończyć. Ja sobie tutaj właśnie na te manewry pozwalam tylko dlatego, że duży pompon za chwilę do tego wszystkiego przyszyję i ten taki supeł, który powstał, powiedzmy, na górze, zostanie pięknie schowany pod pomponem. Czapka przewinięta na właściwą stronę, zszyta u góry. Pozostaje teraz wybrać pomponik. Nie wiem, czy lepiej będzie do szarości z brązem, czy jednak z szarością, albo z takim kremowym pomponem. Muszę się jeszcze zastanowić i za chwilę pokażę Wam, który pompon wybrałam i zaprezentuję efekt końcowy. Wszystkie te pompony dostępne u nas w sklepie mają tutaj fabrycznie przymocowane sznureczki, które przewlekamy przez czapkę i od spodu zawiązujemy. Najlepiej nie na supeł, tylko na zwykłą kokardkę. W tym celu, żeby jak będziemy chciały sobie wyprać czapkę, żeby śmiało odwiązać ten pompon, żeby nam się w praniu nie zniszczył, a czapkę będziemy mogły wyprać nawet w pralce na takim jakimś delikatnym programie. Przymocuję jeden z pomponów i spotkamy się za momencik.
Moja czapka wykonana ściegiem jodełkowym prezentuje się tak. Postanowiłam dobrać do niej jednak szary pompon, żeby jak najlepiej współgrał z włóczką. Uwielbiam ścieg jodełkowy. Mogłabym nie tylko czapki, nie tylko torebki, ale i szaliki i rękawiczki nosić wyłącznie wykonane tym ściegiem. Jestem bardzo ciekawa, czy ten ścieg przypadnie również Wam do gustu. Ja myślę, że czapka wygląda super i jest też, uwaga, bardzo, bardzo ciepła, ponieważ ten ścieg jest dosyć gruby, więc ja już teraz czuję, jak bardzo ciepło będzie mi tej zimy w uszy. Dziękuję Wam serdecznie za kolejne wspólne dzierganie i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.